Widzieliście kiedyś zdjęcia z sesji reklamowej, pięknie doświetlone, robione przy pełnym słońcu? Ja zawsze marzyłem o tego typu zdjęciach. Wiedziałem, że aby zrobić coś takiego, trzeba mieć całą ekipę ludzi razem z masą sprzętu. I wiecie co? Teraz też tak jest, że zdjęcia reklamowe robi się dużym budżetem, masą sprzętu i ekipą ludzi. Jednak jest też możliwość, aby choć trochę zbliżyć się do takich efektów. Niejednokrotnie fotografowałem w słoneczny dzień i miałem wypalone niebo lub nie miałem na tyle światła, by wykonać zdjęcia. Kiedyś korzystałem z generatora Fomei Panther Pro 2000. Można było do niego podpiąć każdą lampę studyjną, która była zasilana sieciowo. Jednak w lampach, które posiadałem, nie było możliwości skorzystania z HSS-a i z ETTL-a. Dodatkowo wielkość generatora i jego waga mocno utrudniały i zniechęcały do korzystania. Także jak tylko zobaczyłem zapowiedź Atlasa 600, wiedziałem, że to będzie świetna lampa. Lampa posiada kilka cech, które stanowią o tym, że jest to jedna z najlepszych lamp plenerowych. Opowiem Wam o tej lampie z perspektywy ponad 3-letniego użytkownika. Z tej lampy najwięcej korzystam na plenerach ślubnych, sesjach biznesowych, zdjęciach wnętrz i eventach. Przez cały okres jej użytkowania nie miałem z nią żadnych problemów. Lampa sprawdza się świetnie tam, gdzie nie ma możliwości skorzystania z zasilania sieciowego, a potrzebuje mocy lampy studyjnej lub mobilności. Lampa oprócz pracy w trybie manualnym może pracować w trybie ETTL oraz w trybie HSS, co przy pracy w zmiennych warunkach oświetleniowych, szczególnie na zewnątrz, jest bardzo pomocne. W trybie HSS mogę robić zdjęcia z rozmytym tłem na bardzo jasnych stałkach, bo lampa działa nawet z czasami do 1/8000 sekundy. Więc na plenerze ślubnym mam pięknie rozmyte tło, ładnie oświetloną parę młodą dzięki lampie, a dodatkowo mogę uzyskać pięknie wyeksponowane niebo z chmurami. Wszystkie akcesoria można zamontować wykorzystując uchwyt Bowens. Na plenerach ślubnych wykorzystuję najczęściej na lampie softbox oktagonalny 90 cm lub Beauty Disha 70 cm. Jeśli brakuje mi mocy, aby doświetlić coś na większą odległość lub potrzebuję bardziej kontrastowego światła, korzystam z kloszy, które bardziej skupiają światło. Moc lampy pozwala mi swobodnie fotografować plenery ślubne nawet w słoneczny dzień lub tworzyć światło tam, gdzie mi go brakuje. Możliwości kreowania światła na zdjęciach dzięki tej lampie są ogromne. Lampa jest ponad 10-krotnie mocniejsza od typowej lampy reporterskiej. Doceniam bardzo możliwość zabrania lampy prawie zawsze ze sobą. Wystarczy dodatkowa mała torba i cały zestaw do błyskania mam gotowy i przygotowany. Zestaw rozkłada się i składa bardzo szybko i nie zajmuje mi to nie więcej niż 2 minuty. Świetnie sprawdza się do niej softbox z systemem szybkiego montażu. Równie często jak do plenerów ślubnych wykorzystuję lampę do sesji wnętrz lub zdjęć biznesowych. Sprawdza się świetnie w miejscach, gdzie nierzadko pracuję sam i potrzebuję maksymalnej mobilności. W ciasnych pomieszczeniach jest niezastąpiona. Brak kabli także znacznie przyspiesza mi wykonanie sesji. Z łatwością mogę przenosić lampę między pomieszczeniami i ustawiać w trudno dostępnych miejscach. Jeśli potrzebuję dodatkowej lampy do zdjęć, mogę skorzystać z drugiej lampy Atlas 600, Reportera 200, Strobosa 60, a nawet wykorzystać dodatkową lampę studyjną na kablu jak Pulse 600. Lampy korzystają z jednego systemu wyzwalającego. Z lampą używałem na początku wyzwalacza Navigator X w pierwszej wersji, jednak nie polecam, ponieważ ma mały ekran, a obsługa nie jest zbyt wygodna. Najlepszą inwestycją jest wyzwalacz Quadralite Navigator X2, który według mnie jest najlepszym wyzwalaczem na rynku spośród wszystkich systemów, które znam. Jeśli chodzi o akumulator Atlasa 600, wytrzymuje on około 500 błysków na pełnej mocy. Ja do tej pory nie miałem sesji zdjęciowej, na której wyczerpałbym akumulator. Jednak zawsze wszystko zależy od stylu pracy i zastosowania, a mocniej błyskającym osobom polecam zakup dodatkowego akumulatora, który kosztuje około 600 zł. Do kontroli poziomu naładowania akumulatora służy wskaźnik na górze, ale jego wskazania nie są dokładne, dlatego przed każdą sesją ładuję akumulator do pełna. Lampa jest bardzo dobrze wykonana. Plastik jest twardy i wydaje się wytrzymały. W ciągu tych 3 lat lampa przeszła ze mną bardzo dużo sesji.
w różnych warunkach i w różny sposób była transportowana, a także pracowała niejednokrotnie w ciężkich warunkach, jak na przykład w halach fabrycznych. I mogę powiedzieć, że nie jest jakoś specjalnie zniszczona. Oczywiście widać rysy na wyświetlaczu i na obudowie, ale to normalne zużycie, także uważam, że konstrukcja jest bardzo trwała. Uchwyt do statywu jest solidny i dobrze blokuje lampę nawet z ciężkimi modyfikatorami. Od spodu mamy wentylator, który chłodzi lampę. Od góry mamy porty synchronizacyjne oraz port USB do instalacji dodatkowego odbiornika, który powiększa ilość grup z 5 do 16, jak Godox XR16R. Z boku lampy znajduje się duży wyświetlacz i przyciski do kontroli wszystkich funkcji lampy. Przyciskiem Mode wybieramy jeden z trzech trybów pracy: TTL Manual lub błysk stroboskopowy Multi. Obok mamy przycisk wyboru trybu błysku, następnie wybór grupy i kanału, przycisk menu, gdzie możemy wprowadzić kilka ustawień indywidualnych, przycisk trybu włączania HSS, przycisk włączania światła pilotującego, przycisk wyzwalający błysk testowy, przycisk od włączania i wyłączania lampy oraz pokrętło z przyciskiem do wybierania i ustawienia parametrów w lampie. W sprzedaży oprócz Atlasa 600 TTL, którego Wam przedstawiam, znajdują się jeszcze dwie inne wersje. Atlas 600 bez TTL-a i tej lampy bym nie kupował, chyba że pracowałbym wyłącznie na manualu w niezmiennych warunkach oświetleniowych. I tak, pracując z lampami błyskowymi we wnętrzach, stosuję wyłącznie tryb manualny, ale pracując na zewnątrz, w lampie Atlas 600 stosuję w 90% tryb TTL. Także jak dla mnie warto było dołożyć do wersji z TTL. Druga wersja lampy to najnowszy Atlas 600 Pro i obecnie jest o około 500-600 zł droższa od wersji pierwszej. I gdybym kupował dzisiaj lampę, wybrałbym pewnie wersję Pro. Jest tam m.in. kilka zmian. Jest inny palnik, który lepiej rozprowadza światło. Ma także lepszą powtarzalność temperatury barwowej błysku. Skrócono także czas ładowania lampy do ponownego błysku z około 2,5 sekundy do 1 sekundy na pełnej mocy. Zwiększono także moc lampy LED pilota, dzięki czemu światło pilotujące jest lepiej widoczne, jeśli korzystacie z softboxa. Dodatkowo są małe usprawnienia całej lampy, jak na przykład lepszy uchwyt statywowy, przeprojektowany układ klawiszy, zmieniono także standardowy klosz lampy. Quadralight wypuścił świetną lampę. Uzupełnia doskonale cały ekosystem lamp i w tej kwestii nic mnie nie zawodzi już od kilku lat. Ciekaw jestem Waszej opinii na temat tych lamp, także zostawcie je w komentarzach poniżej. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć!